Cześć, temat na dziś: schab wędzony na zimno, a po wędzeniu podsuszymy go troszeczkę z tydzień, może dwa, zobaczymy, żeby docelowo uzyskać wędzony i dojrzewający schabik. Schabik wyciąłem ze schabu z kością, troszeczkę nieregularne kawałki, ale za to całkiem masowo, że tak powiem, przyzwoitsze. Mieszanina peklująca, bardzo na leniucha poszedłem tym razem, czyli 20 do 30 gram, w tym konkretnym przypadku 25 gram soli peklującej na kilogram mięsa. Tutaj mam trochę ponad 7 kg. Do soli peklującej nie bawiłem się w jakieś pojedyncze przyprawy, tylko dodałem normalną handlową mieszankę Sekret Dziadka Feliksa. Już ją kiedyś stosowałem, jest całkiem przyzwoita. Poprawiłem ją tylko taką małą garścią czosnku po to, żeby aromat czosnku i smak też nadać. Ja go osobiście bardzo uwielbiam. Deska opłukana, haki przygotowane, mięsko jest, wyjmujemy, nadziewamy. Pekleweczka, miseczka dociskowa i po kawałeczku. Tak jak wspomniałem, kawałki są nieregularne, ale tak zwykle bywa, jak się bierze takie kawałki z kością i wycina z nich te elementy, które nas interesują. O. Jak się kupuje je jako sam schab, to wygląda to troszeczkę lepiej. Parę godzin będzie musiało powisieć w wędzarni, żeby uschło. Zresztą tu jest nie tylko schab, bo pierwsze dwa kawałki, które wyjąłem, to akurat jest szyneczka. Ale o, tutaj już mamy schabik. Szyneczkę dołożyłem dlatego, że było mi troszeczkę miejsca wolnego jeszcze w pojemniku peklującym, więc co się będzie przestrzeń marnowała, jak i tak do wędzarni wejdzie. Jeszcze jakieś resztki czosnku tutaj latają. Parę godzin suszenia, potem wędzenie w temperaturze nie przekraczającej 40 stopni. Liczę na wędzenie dwudniowe i w ciągu tych 2 dni powinienem uzyskać efekt taki, jaki mnie interesuje, jeżeli chodzi o poziom uwędzenia. No a potem w przewiewnym miejscu wędlinka musi troszeczkę powisieć, żeby mogła ładnie podeschnąć. O, i to już wszystko. Wszystko wyjęliśmy. Chwilę niech ocieknie, zaniesiemy do wędzarni, powiesimy. Tak jak powiedziałem, kilka godzin jest świeżo wyjęty z zalewy, więc seku będzie trochę dłużej. Może nawet włączę w wędzarni grzałeczkę po to, żeby ten proces troszeczkę przyspieszyć, ale nie za bardzo, bo nie ma co za szybko suszyć. No to do zobaczenia za czas jakiś. Mięsko już sobie wisi. Jeszcze kilka uwag przed wędzeniem. Bardzo ważne jest to, żeby przy wędzeniu zimnym, zwłaszcza mięsko dobrze skruszało, więc tutaj krótkie terminy, krótkie okresy peklowania raczej nie wchodzą w grę. Raczej trzeba się nastawić na takie pełne 14-dniowe peklowanie. Samo wędzenie na zimno. No jeżeli się nie ma w wędzarni tego typu jak ja mam, Borniaka, no to trzeba bardzo się nakombinować przy wędzarni ogrodowej. Długi kanał dolotowy, odpowiednia cierpliwość, no i odpowiednie umiejętności i znajomość swojej wędzarni, żeby właściwą temperaturę utrzymać. No, przede wszystkim największą trudnością z takimi typowymi murowanymi, budowanymi wędzarniami jest to, że no, trzeba to pilnować. To jest wiele godzin dymienia. Cały czas trzeba podchodzić, cały czas trzeba sprawdzać, żeby nie dopuścić do zawyżenia temperatury. A tutaj no po prostu nacisnę guzik, wsypię z rębki, no i będzie się dymiło. Chciałbym, żeby się dymiło 12 do 14 godzin, może do 16, jak zwykle na wygląd. Nigdy z góry nie zakładam w 100% kiedy skończę.
Zawsze patrzę, jak wędlinka wygląda. Ona mi sama powie, w którym momencie skończyć powinienem. Teraz na pewno czeka ją jeszcze suszenie i to dość długie. Spotkamy się jeszcze i pokażemy na poszczególnych fragmentach po paru godzinach, jak to będzie szło. W przypadku, kiedy dym jest faktycznie zimny, kiedy nie włączamy żadnego innego dodatkowego grzania, grzeje tylko sam generator dymu. Za nami 8 godzin zimnego dymienia. Jak widać, niewielkie jeszcze efekty, ale tak jest przy niskich temperaturach. Są godziny wczesne, nocne, wyłączamy wędzarnię. Jak już widać, dymu nie ma. Do rana se postoi, od rana rozpoczynamy wędzenie dalej. Zobaczymy, jakie będą efekty przy następnym spotkaniu. Wczoraj 8 godzin wędzenia, dzisiaj to trwało 14 godzin. Jest zakończone już wędzenie, więcej wędzić nie będziemy. Teraz powisi tutaj parę dni, tydzień, no zobaczymy. Wszystko zależy od temperatury, jaka będzie panowała tutaj w dojrzewalni naszej. Im byłaby wyższa temperatura, tym suszenie będzie krótsze, no ale na spokojnie, na cierpliwie. Aż wytworzy się ładna skorupka, wędlinki zmniejszą o 1/3 swoją objętość i to będzie ten moment, kiedy będzie można je przeznaczyć już do spożycia. Przez cały okres wędzenia temperatura oscylowała w okolicach 35 stopni, stąd też taki długi czas wędzenia, żeby efekt końcowy był taki, jaki widać. No ale dzięki temu, że mamy sterowanie w wędzarni parametrami pracy, udało się bez trudu takie parametry utrzymać. No i miejmy nadzieję, że efekt finalny będzie znakomity. Postaramy się to pokazać, przynajmniej wizualnie, bo jeszcze póki co nie potrafimy aromatu, smaku zapisywać i wysyłać przez łącza elektroniczne. A szkoda. Tak wygląda wędlinka po 8 dniach suszenia. Można ją jeszcze podtrzymać, ale ona już generalnie jest gotowa do użycia. Jak ją wyjmuję z wędzarni, to bezpośrednio od razu jest wieszana. Nie jest ani płukana, ani sparzana, nic w tym stylu. Ale jak się tak powisi i już ma taki etap gotowy do spożycia jak teraz, to za każdym razem wędlinkę wrzątkiem przelewam. Ona jest pokryta dość sporą warstwą tych smolistych, jeszcze trochę kurzu na niej usiadło. Trzeba to wszystko ładnie zmyć. To tak wystarczy 1 czajnik wody przelać przez wędlinkę i już jest czysta i gotowa do spożycia. Jak nie jesteśmy pewni, czy to już jest ten etap, możemy tak zrobić z 1 sztuką, no a potem wykorzystać jakąś nierówność na niej, żeby spróbować, jak smakuje. Tak wygląda. Jeden, drugi kawałeczek różowiutki w środku. A jak spakuję, zaraz sprawdzimy. Zdecydowanie już jest gotowa.